Letnie szkoły żywej łaciny odbywają się w Polsce od 17 lat. Wszystko zaczęło się w Poznaniu w 2001 roku, kiedy został zorganizowany pierwszy taki kurs. Był on adresowany do studentów filologii klasycznej lub w ogóle do osób, które znają bardzo dobrze język łaciński, ale chciały poszerzyć swoje kompetencje językowe, swoje umiejętności. Z czasem zainteresowanie takimi kursami wzrosło i trzeba było wprowadzić podział na grupy według poziomu zaawansowania uczestników. Tabula est, questa è tabula cherata, nome, quindi jest optime bene. Przez te 2 tygodnie nauczyłem się tego, że łacina to nie jest tylko siedzenie ze słownikiem przy starych tekstach, tylko to jest język, w którym można porozmawiać na różne tematy, w którym można tworzyć, jak niektórzy tutaj, wiersze, poezję, w którym można pośpiewać, dogadać się z różnymi ludźmi z całego świata. No i nie trzeba do tego słownika i tony książek, wystarczy tylko przyjechać i pouczyć się trochę. Podczas zajęć wykorzystujemy metodę bezpośrednią lub podejście konwersacyjne w nauczaniu języków klasycznych, tak zwaną żywą łacinę. Pracujemy przede wszystkim na podręczniku Erberga Lingua Latina per se illustrata. Staramy się wykorzystywać także fragmenty innych podręczników, jak nowo wydanego podręcznika Forum. Zajęcia nie ograniczają się tylko do nauki języka, ale także czytamy podczas tych zajęć teksty klasyczne, teksty późniejsze również. Śpiewamy poezję łacińską. Cechą, która wyróżnia kurs, jest użycie łaciny jako języka żywego. Oznacza to, że zamiast śledzenia tabelek używamy języka w sposób praktyczny. Obecnie zajęcia odbywają się na 4 poziomach zaawansowania w 4 grupach. W grupie Tirones można zapoznać się z podstawami języka łacińskiego. Grupa Tirones Medi to kontynuacja tego kursu. Grupa Tirones Provectores jest przeznaczona dla osób, które znają język łaciński, ale nigdy nie miały okazji do mówienia w tym języku, do pisania w tym języku i chciałyby zdobyć umiejętność czytania tekstu łacińskiego bez pomocy słownika. Natomiast 4. grupa, weterani, jest to grupa przeznaczona dla osób już dobrze mówiących po łacinie, dobrze czytających po łacinie. W tej grupie zawsze czytany jest jakiś tekst łaciński. W taki sposób, że prowadząca zajęcia ma ten tekst przed oczyma, ale nie mają go uczestnicy tych zajęć. Czyta go po kawałku i uczestnicy muszą rozumieć go ze słuchu, a później komentować, opowiadać, rozmawiać na ten temat, dopytywać po łacinie o nieznane słówka, niezrozumiałe fragmenty. W ten sposób rozwijają swoje umiejętności językowe bardzo szybko. Multum decoris erat investe, et color candidus nudebat auro in texto. Ludebat. Color candidus investe, ludebat auro in texto. Ego docio veteranos, vivo modo ut in tota hac schola fieri solet. Veterani in studiis solent legere scriptores classicos et sua lingua vernacula de eis disputare et in suam linguam vertere. Sed in mea schola recito scriptorem quendam latinum, aut antiquum aut alius cuiustam temporis, ut participes audiendo intellegant, et de inde suis verbis
sed latinis dicant quadere agatur. Legimus Carmen de Visonte, videbatur initio tantum jucundum esse, sed multa inerant in hoc carmine, quae ego nullo modo expectavam esse. Mówienie nie jest tutaj celem samym w sobie. Mówienie po łacinie jest drogą do osiągnięcia takiej znajomości języka łacińskiego, która pozwala na samodzielną lekturę tekstów łacińskich bez używania słownika, na bardzo szybką lekturę tekstu łacińskiego. Omnibus est divinity ab A usque ad Z. A, B, C, D, E, F. Prowadzący są bardzo mili, bardzo wyluzowani też. Nie ma takiego dystansu między nauczycielami a uczniami. Nie ma takiego poczucia, że się jest w szkole, bo to jednak są wakacje, więc nie wszyscy też lubią spędzać wakacje na uniwersytecie. Po prostu są takie koleżeńskie właściwie stosunki towarzyskie. Też po zajęciach wybieramy się na rynek i można porozmawiać o normalnych sprawach, o własnych zainteresowaniach w języku łacińskim. Można posłuchać się też w brzmieniu wymowy restytuowanej, która też nie jest tak popularna w Polsce. Od kilku lat prowadzimy także zajęcia z języka greckiego, które odbywają się w tej chwili na 2 poziomach zaawansowania. W pierwszej grupie można zacząć naukę, czyli jest to grupa adresowana do tych, którzy nigdy nie uczyli się języka greckiego, oraz druga grupa jest przeznaczona dla osób, które znają grekę, ale również nie czytają bez słownika. Kostis pileos, hote forei ton pileon, agerei ta probata. W ciągu tych 2 tygodni uwierzyłem w to, że można się nauczyć języka starogreckiego, co do tej pory wydawało mi się niemożliwe. To na pewno jest największy sukces tej scholi w tym roku. Wśród uczestników naszej szkoły są również nauczyciele języka łacińskiego, którzy przyjeżdżają do nas, aby wzbogacić swój warsztat metodyczny. Będąc tutaj 2 tygodnie, nauczyłam się bardzo dużo. Przede wszystkim jako nauczyciel języka łacińskiego mogę tutaj podszkolić warsztat pracy, nauczyć się nowych metod nauczania języka łacińskiego, bardziej żywych metod i później będę mogła realizować to, co robiliśmy tutaj na zajęciach u mnie w szkole. Hoc rogatum solitum esne lingua latina mortua. Ut sermo patrius ita certe nemo domi loquitur latine, aut non est solitum, aut est rezatum miras ita est, sed prorsus propter hoc est lingua nunc immortalis, ut multi homines docti dicunt. Nam est lingua nullius gentis, est lingua nullius hominis, et ea de causa facta est lingua omnium, est lingua quae per saecula potuit iungere homines ex omnibus terris, ex omnibus aetatibus, per saecula et per terras, qui curavant eastem res. Et prorsus propter hang linguam per saecula habuimus rem publicam litterarum, et prorsus propter hoc lingua latina vixit, et ad hoc vivit, ut exemplum praestant hae scholae nostrae Poznaniae.